Mieli zdziczałe twarze, mętny wzrok, spuchnięte buzie, kołtuny we włosach, a z ich ust wychodziła jakby jakaś ludzka mowa. Witam Was serdecznie w kolejnej, nowej, świeżej opowieści z przeszłości. Witam Was na moim autorskim kanale Łukasz Kazy Historystory. Delikatnie tylko przypomnę, że widzimy się tutaj w każdy wtorek o godzinie 20. Dzisiaj zabieram Was w podróż do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jak sami dobrze wiecie, fascynacja historią zwykłego człowieka, bo wiele razy powtarzam, że historia ma przede wszystkim twarz zwykłych ludzi, to trzon kanału Historystory. I dzisiaj właśnie o takich historiach prawie 6 miliony ludzi w Związku Radzieckim będę Wam opowiadał. Nazywano ich psami, a władza w Związku Radzieckim kazała hyclom wyłapywać ich jak psy. Mieli zdziczałe twarze, mętny wzrok, spuchnięte buzie, kołtuny we włosach, a z ich ust wychodziła jakby jakaś ludzka mowa. Ale było to jakiś zgrzyt, świst i skomlenie, które nie było kompletnie zrozumiałe. Tak właśnie bezdomne dzieci, sieroty w Związku Radzieckim, które nazywane były bezpryzornymi, opisywał Malcolm Muggeridge, który był dziennikarzem Manchester Guardian. Mówił: widziałem je w Moskwie i widziałem w Leningradzie. Zjawiały się nagle jak stado małp, a potem w jednym trzasku rozpierzchały się i znikały. Napawały mnie obrzydzeniem. Mam jeszcze dla Was ważny komunikat. Odchodzimy już teraz prawie całkowicie od wspierania kanału poprzez postawienie nam wirtualnej kawy. Zachęcamy Was do wsparcia kanału poprzez YouTube'a. Link znajdziecie w opisie pod filmem i w moim głównym komentarzu. Bo pod każdym naszym odcinkiem znajduje się przycisk Wesprzyj. Wystarczy w niego wejść i kliknąć, a tam wyskoczą Wam progi wsparcia. Wybieracie sobie odpowiedni próg z przypisanymi do niego bonusami, jak podcasty Historystory, rozmowy ze świadkami, czy na przykład reportaże, czy też członkostwo w naszej grupie facebookowej Loża Mecenasów kanału Historystory. Pozdrowienia na planie dla tych, którzy nas wspierają, i oczywiście też pozdrowienia w napisach, plakietki lojalnościowe i priorytetowe odpowiedzi na komentarze. I wiele, wiele jeszcze innych niespodzianek, jak w miejsce w kapsule czasu, którą lada dzień Wam zaprezentuję. A będzie to niezwykła przygoda, aby Wasze świadectwa przeleżały tu ponad 100 lat. I zobaczymy, kto za 100 lat je otworzy i przeczyta, że był taki kanał, że byli tacy wspierający i co w tamtym czasie myśleliśmy my, zwykli ludzie, bo historia ma przede wszystkim twarz zwykłych ludzi. A teraz zapraszam na odcinek. Brytyjski dziennikarz był zafascynowany Związkiem Radzieckim. Uwielbiał ten kraj i wierzył w to, co mówili dygnitarze sowieccy. Ale na własne oczy zobaczył, że nie tylko w Moskwie i dawnym Petersburgu
stada bezdomnych dzieci wałąsały się jak stada bezdomnych psów. Oczywiście spały w różnego rodzaju norach, wnękach, stęchłych mieszkaniach, piwnicach, szałasach, rozwalonych chatach. To były ich domy i ich życie. Dopiero lata rewolucji uświadomiły wierchuszce sowieckiej, że jest problem takich właśnie zdziczałych, bezpańskich, bezdomnych dzieci. Włodzimierz Lenin stwierdził, że trzeba się zająć tym problemem i zlecił zajęcie się tym problemem nikomu innemu, jak krwawemu Feliksowi. A więc Feliksowi Dzierżyńskiemu, którego rządy i czeka doprowadziły do takiej fali bezdomności. Terror sowiecki szalał. Jeżeli z głodu na skutek działań wojennych, albo rewolucji, albo przed plutonem egzekucyjnym, albo też w więzieniach Łubianka czy innych ginęli ich rodzice, to czerwoni nie przejmowali się losem tych dzieci. Czym więcej zabijano dorosłych i terror pochłaniał tych ludzi, mielił jak maszynkę do mięsa i wypluwał tylko kości, tym rosła liczba bezprizornych. Nadjeżda Krupska, która była żoną ludowego komisarza oświaty, stwierdziła, że trzeba policzyć. Jest to wielki problem w Związku Radzieckim. Trzeba policzyć te dzieci. Ale te dzieci, jak widziały komisarza albo urzędnika sowieckiego, to widziały kata swoich rodziców. Więc uciekały do najskrytszych nor, zakopywały się jak nożnice i znikały jak krety w ziemi, w rurach, w kanałach. Więc oni nie byli w stanie ich policzyć. Zatrzymali się na liczbie 6 milionów. To prawie 3 kraje bałtyckie, jak Litwa, Łotwa i Estonia. Ta liczba była 100% znacznie większa. Krwawy kat. Feliks Dzierżyński, który po części sam doprowadził do właśnie tego olbrzymiego problemu, zaczyna działać. Wysyła swoich czekistów, a w tym jedną czekistkę, która oddana jest całym sercem komunizmowi, w kraj, aby przygotowała raport. Pani Sylwia Frołow, która napisała wybitną biografię o krwawym Feliksie, cytuje raport tej czekistki do Feliksa Dzierżyńskiego, która mówi, że to nie są już bandy, to są całe stada zdziczałych dzieci, które wędrują strumieniem na południe, bo tam jest ciepło i być może jest jedzenie. Każdy z nich, 6-7-latków, już zna smak wódki i każdy nałogowo pali papierosy. Dziewczynki parają się nierządem. Spotykam dzieci, szczególnie dziewczynki, które w wieku 12, 10, 11 lat są zarażone kiłą, chorobą weneryczną. To grozi wielką epidemią, bo wśród tego stada, tych zdziczałych dzieci panuje wszawica, robactwo, świerzb i dur brzuszny. Oczywiście stwierdza aparat bezpieczeństwa, jak zawsze, terrorem wyłapiemy wszystkich. I tutaj okazuje się, że jest to niemożliwe. Bo jeden NKWD-sta z pistoletem nie jest w stanie obronić się i zapanować przed atakiem bandy bezdomnych dzieci, które są bezwzględne i krwiożercze, które swoimi pazurami, zębami, uzbrojone w jakiekolwiek haki, noże, kamienie, zatłukłyby go na śmierć. I takie przypadki były. Co z tego, że on zabił 4 czy 5, jak reszta napadła, wydłubała mu oczy i kamieniem rozwaliła łeb na miejscu. A więc co robić? Jak działać dalej? I jest człowiek w sowieckiej Rosji, który ma alternatywę.
Te dzieci tak naprawdę nie miały dokąd pójść, dlatego że przytułki i domy dziecka w sowieckiej Rosji to były wykańczalnie. W raporcie tej czekistki do Feliksa Dzierżyńskiego były także informacje o takich właśnie placówkach. Odwiedziła te placówki. Na jednym łóżko to chyba zbyt dobrze powiedziane, na barłogu w Zgniźnie spało do 6 dzieci. Były nagie bądź półnagie, nie miały ubrań, nawet nie miały gałganów, aby przykryć się z zimna. Chodziły przeważnie boso, nogi pokrwawione, pocięte albo odmrożone, wszystkie z opuchlizną głodową. Jadały z puszek po konserwach, dłońmi, nie znały widelca i noża. Gustaw Herlik-Grudziński napisał w swoich wspomnieniach, Archipelag Gułag, że oprócz Urków, czyli tak zwanych zawodowych przestępców, bezprizorni, czyli gangi bezprizornych, te stada, te grupy, były drugą po tych Urkach zawodowych, mordercach, przestępcach, plagą i zagrożeniem w sowieckiej Rosji. Była też taka piosenka wśród bezprizornych, która była podziękowaniem dla Stalina i brzmiała mniej więcej tak, że mój ojciec, zakuty w kajdany, wysłany do Gułagu, zdychał będzie latami, a moja matka w tej samej nocy urodziła mnie w przydrożnym rowie i zdechła. Tak żyję. Co mam robić? Taki świat, takie życie. Pedagog sowiecki. Powiedziałem, że znalazł się człowiek, który wymyślił alternatywę na całe to nieszczęście. Nazywał się Anton Makarenko. Wpadł na pomysł, aby organizować placówki i kolonie dla całej masy bezdomnych, tak zwanych bezprizornych dzieci. I wiedział doskonale, że nie ma możliwości z tak zdemoralizowanego już po prostu 15, 14 czy 16-latka zrobić światłego i porządnego obywatela, zresztą gdzie w Związku Radzieckim. Więc wpadł na pomysł i przedstawił go Dzierżyńskiemu, aby robić z nich człowieka sowieckiego, a więc oddanego ideałom i nowej rzeczywistości. W przyszłości te dzieci będą idealnymi bojownikami rewolucji i czekistami. I Feliks Dzierżyński jeździł do takiej kolonii w Balszewie pod Moskwą i czuł się tam wyśmienicie. Mówił, bo w ogóle nazywał te dzieci smoluchami, to niby miało być pieszczotliwie i tak uważał, że to pieszczotliwie. Mówił, że wśród smoluchów czuje się wybornie, mówił, że wśród smoluchów czuje się jeszcze lepiej niż w towarzystwie czekistów. Demoralizacja była potężna. Mówiłem wam, że te kilkuletnie dzieci paliły, piły alkohol, dziewczynki parały się nierządem. Wśród dziewczynek w grupie bezprizornych od 13 do 16 lat 80% tych dziewczynek, to bardzo ważna liczba, słuchajcie, 80% z tych dziewczynek miała już za sobą przynajmniej jedną ciążę. Działania Makarenki i Dzierżyńskiego rzeczywiście, faktycznie zmniejszyły liczbę bezprizornych o 300 000. W tych koloniach, które stworzyli nowego sowieckiego człowieka, który i tak był zdemoralizowany, ale poddany indoktrynacji, ubrany w ciepły mundur, z pełnym żołądkiem, był oddany ślepo władzy i siał terror taki sam, jak ci, którzy wykończyli jego rodziców.
Później za Stalina stwierdzono, że problem zniknie tak naprawdę, kiedy obniży się wiek karania przestępców. I obniżono go do 12 roku życia. I wtedy nie będzie bezprizornych, bo taki 12 czy 13-latek będzie sądzony jak dorosły i zapełni więzienia bądź gułagi sowieckie na Syberii. I wtedy rzeczywiście liczba spadła o prawie 500 000. Po prostu te dzieci wysłano. Dzierżyński jeszcze wcześniej wpadł na inny genialny plan, który umożliwi pozbyć tego problemu. Po prostu dzieci od 1 do 3 lat będą zsyłane z rodzicami do gułagów na wschodzie i na innych jeszcze czeluściach tej wszechwładnej i diabelskiej Rosji. Pojawiły się plakaty w drugiej połowie lat 30. XX w Związku Radzieckim. Plakaty z rumianymi, uśmiechniętymi, radosnymi dziećmi, które w dłoniach trzymały kwiaty i składały podziękowanie i życzenia dla Józefa Wissarionowicza Stalina. Dziękowały mu za co? Za przepiękne, sielskie i rajskie dzieciństwo. Fala bezdomnych dzieci wzrosła po rozpadzie Związku Radzieckiego na skutek wielkich reform, pierestrojki. Ludzie tracili pracę, życie, upadały zakłady, rozsypywał się cały ten czerwony kolos. Mnóstwo dzieci zostało wtedy porzuconych. Nie tylko kiedy miały 7, 8, 9 lat, ale od razu w szpitalach. Mnóstwo dzieci wygnano ze swoich rodzinnych domów. Kiedy reportażyści zajmujący się właśnie tematem tej bezdomności jeździli do Federacji Rosyjskiej i kręcili filmy, to w tych filmach są opowieści takie bardzo banalne, że te dzieci mówią: potrzebujemy ciepłego ubrania, potrzebujemy jedzenia i trochę pieniędzy, żebyśmy mogli żyć. Najlepiej, jakby był taki wielki, duży dom, gdzie by nas tam wszystkich włożono, dano nam, co powiedzieliśmy wcześniej, moglibyśmy się przyjaźnić i żyć. I za chwilę jeszcze jedno dziecko daje: potrzebujemy jeszcze kleju. Większość z tych bezdomnych dzieci w Federacji Rosyjskiej jest uzależniona od budabrenu, od wąchania i odurzania się właśnie klejem. W 2014 roku, a więc dekadę temu, w Federacji Rosyjskiej było około 5 milionów bezdomnych dzieci. Taka liczba to erozja. Erozja państwa, erozja tkanki społecznej, erozja jakiegokolwiek systemu urzędniczego i państwowego. Ale taka jest właśnie współczesna Rosja.